Łódzka kolej aglomeracyjna swoją przygodę z przewozem pasażerów rozpoczęła 3 lata temu. Z zupełnie nowym taborem oraz zapleczem technicznym skrojonym dokładnie pod ten tabor. Dziś łącznie 20 składów Stadler serii Flirt 3 stacjonuje w bazie na łódzkim Widzewie. W tym odcinku zabiorę Was na wizytę do jednego z najnowocześniejszych w Polsce kolejowych zapleczy technicznych. Zapraszam Was do oglądania. Sercem wielotorowego układu zaplecza technicznego jest hala z 3 torami przeglądowo-naprawczymi, jednym torem prowadzącym przez myjnię i stanowiskiem obsługi sanitarnej oraz pomieszczeniami socjalnymi, dyspozytury, nastawni oraz z magazynem. Każdy z torów przeglądowych wyposażony jest w kanał, umożliwiający pracę pod pojazdem, a środkowy tor z obu stron ma dodatkowo pomost umożliwiający pracę na dachu. Hala wyposażona jest nawet w sprzęt ochrony indywidualnej, z linami zabezpieczającymi pracę na wysokości. Jest to ważne, bo duża część modułów umieszczona jest właśnie na dachu pojazdu. O ile składy napędzane są energią elektryczną i nie wymagają tankowania paliwem, tak w ramach ich bieżącej obsługi na hali wykonywanych jest kilka podstawowych czynności. Pojazdy są tu sprzątane i nawadniane. Odprowadzane są też fekalia ze zbiornika próżniowego w toalecie. Następnie zbiornik ten jest również myty. Jeśli hamowanie lub przyspieszanie składów wspomagane było piaskiem, uzupełniane są też zbiorniki piasecznic. Środek ten jest szczególnie istotny dla bezpiecznego i płynnego ruchu składów w okresie jesiennym i zimowym. Duże wrażenie robi automatyczna myjnia taboru kolejowego. Mycie odbywa się tu w kilku etapach. Najpierw na skład nanoszona jest piana aktywna, następnie uruchamianych jest 6 szczotek czyszczących w 3 płaszczyznach. Podczas ich pracy natryskiwany jest środek myjący, który możemy utożsamić z szamponem. Na koniec pojazd jest płukany wodą demineralizowaną, co eliminuje pozostawanie kropek na szybach i pudle. Łącznie umycie jednego składu wymaga około 1000 litrów wody oraz trwa do pół godziny. Myjnia pracuje w zamkniętym obiegu wody i wyposażona jest w podczyszczalnię ścieków. Dzięki temu nawet 80% wody jest odzyskiwane i może posłużyć do mycia kolejnego pojazdu. Po bieżącej obsłudze składów przechodzimy do szczegółowej kontroli elementów taboru. Na jednym ze stanowisk zobaczymy laserowy system do pomiaru geometrii kół. Urządzenie umożliwia pomiar zestawów kołowych w przejeżdżającym przez nie składzie z prędkością do 10 km/h. W czasie pomiaru mierzona jest szerokość, wysokość, stromość obrzeża i średnica koła oraz odległości między wewnętrznymi płaszczyznami obręczy kół. System wykrywa wady poszczególnych kół, a wyniki z pomiarów są później wykorzystywane do planowania obróbki na tokarce podtorowej. Jeśli zmierzony profil kół w zestawie wymaga poprawy, zabieg ten przeprowadza się na tokarce podtorowej. Sprzęt ten pozwala przetoczyć koła bez demontażu zestawów z pojazdu. W najgorszym przypadku reprofilacji może wymagać wszystkie 6 zestawów kołowych w pojeździe, po 2 na wózek, co będzie trwało od 6 do 8 godzin. Urządzenie pozwala też na regenerację tarcz hamulcowych. Jeśli jednak zestaw kołowy czy silniki trakcyjne muszą zostać wymienione i z pojazdu zdemontowane, to wykorzystuje się do tego zapadnię trakcyjną dwudźwigarową. Głównym jej elementem jest mobilna sekcja torowa z 4 punktami podparcia, umożliwiającymi jej podnoszenie lub opuszczenie.
Kolejnym elementem diagnostyki pojazdu jest pomiar nacisku zestawów kołowych na szynę. System pozwala sprawdzić nacisk w rozłożeniu na każde z kół w czterokołowym wózku. Służą do tego mostki pomiarowe. Naciski sprawdzane są w celach kontrolnych, odpowiadając na pytanie, czy pojazd jest odpowiednio wyważony. Utrzymanie wartości nacisków na odpowiednim poziomie jest też istotne z perspektywy zarządcy infrastruktury torowej, tak żeby pojazdy spełniały dopuszczalne naciski na danych liniach kolejowych. W przypadku niewłaściwie wyważonego składu sytuacja taka mogłaby zagrozić bezpieczeństwu ruchu. Skład mógłby wykoleić się z powodu utraty kontaktu koła z szyną lub też powodować uszkodzenie toru. Na dachu pojazdu znajdują się istotne moduły zespołu trakcyjnego. Baterie akumulatorów, rezystory hamowania, pantograf czy klimatyzatory. Elementem utrzymania taboru jest tu chociażby wymiana nakładek grafitowych na pantografie, które ulegają ścieraniu przy kontakcie z przewodem trakcyjnym. Właściwa praca pantografu może tu być nawet podglądana z pulpitu maszynisty na obrazie z kamery. Wymianę i transport modułów ułatwia suwnica pomostowa dwudźwigarowa, zapewniająca udźwig sprzętu ważącego do 16 ton. Tymczasem cała jednostka Stadler Flirt 3 waży 90 ton. Dopiero 8 podnośników będzie w stanie podnieść całą jednostkę tego typu w górę. Podniesienie składu konieczne jest w przypadku prac związanych z przeglądami poziomu trzeciego lub też kiedy wózek wraz z podzespołami wymaga wypięcia spod pojazdu. W sytuacji, gdy skład nie może poruszać się o własnym napędzie, jednostka może być przetaczana przy pomocy dwudrogowego ciągnika Crystal Orion. Traktor porusza się na własnych kołach ogumionych, ale może też trzymać się osi toru kolejowego dzięki dodatkowym zestawom kołowym o rozstawie kolejowym. Pojazd wyposażony jest w sprzęgi umożliwiające automatyczne połączenie z pojazdem trakcyjnym, a podłączony tabor kolejowy może być pchany lub ciągnięty. Do pojazdu można też dołączyć pług odśnieżny. Baza łódzkiej kolei wyposażona jest też we własną nastawnię, czyli postawionek techniczny wraz z urządzeniami do zdalnego sterowania ruchem kolejowym. To z tej pozycji dyżurny ruchu zabezpiecza manewry składu, ustawia i blokuje mu drogę przebiegu na terenie zaplecza. Wykorzystuje się do tego zdalne przestawienie zwrotnic, nadawanie odpowiednich sygnałów czy głosową komunikację z maszynistą. Na pulpicie dyżurnego dostępny jest podgląd odcinków i ich zajętości przez jednostki. Bez wiedzy dyżurnego ruchu na terenie bazy nie może poruszać się żaden skład. Jak zobaczyliście, zaplecze techniczne do obsługi nowoczesnych zespołów trakcyjnych wyposażone jest w masę urządzeń. To tu pojazdy zasilane są w media, są myte oraz sprzątane. W ustalonym cyklu mierzone są też wybrane elementy, np. geometria kół czy naciski zestawów kołowych. Dostępne przyrządy muszą też zapewniać demontaż i montaż poszczególnych podzespołów. Elementy podwozia mogą być demontowane dzięki zapadni czy po podniesieniu składu, ale wiele podzespołów umieszczonych jest też na dachach. Z tego powodu hala musi umożliwiać pracę na wysokości, zabezpieczać ludzi oraz umożliwiać przenoszenie poszczególnych elementów. Zaplecze skrojone jest więc do obsługi składów w jak największym stopniu. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!